Witam Was w kolejnym odcinku Stodoła Garaż, a w dzisiejszym filmie zajmiemy się sadzeniem wierzby energetycznej. Ale zanim zaczniemy ją sadzić, to opowiem Wam trochę historii związanej z tą wierzbą, bo tutaj jest cały rozsadniczek zrobiony, ale wszystko zaczęło się tutaj od tych 4 pni. A historia ich jest taka, że przyjechały ze mną aż ze Szwecji. A po prostu było gdzieś tam skoszone pole tej wierzby energetycznej i były takie po prostu przygniecione badyle. Więc pociąłem je na 20 cm odcinki, wpakowałem w torebkę i po prostu przywiozłem tutaj sobie na swój teren. Posadziłem około tutaj 20 sztorbów, ale niestety one przejeździły ze mną z 2 tygodnie w ciężarówce i nie wszystkie po prostu się przyjęły. Przyjęły się konkretnie tylko tutaj te 4 najstarsze pnie i od tego się zaczęło. No ale jak już miałem te 4 sztorby, no to chciałem tutaj zrobić taki mały rozsadniczek i tutaj na tym całym kawałku po prostu zacząłem to mnożyć. No, zaczęło się od tego kawałka, a później po drugiej stronie stodoły zrobiłem sobie drugi taki rozsadniczek. Oczywiście nie przywiozłem tutaj tej wierzby na opał, tak jak to w tym momencie rozwijam, tylko przywiozłem ją z takim zamysłem zrobienia jakiegoś żywopłotu czy altany, bo naprawdę fajne rzeczy z tej wierzby można wypleść i stworzyć i taki był tego zamysł. No ale teraz muszę zagospodarować po prostu kilka takich bagiennych nieużytków i właśnie postanowiłem zasadzić to sobie wierzbą energetyczną, żeby po prostu mieć z tego opałek. A dlaczego opał z wierzby? No, ze względu na to, że do węgla się czepiają, do innych paliw kopalnych też się czepiają, do drewna już też niedługo chyba zakażą wygrąbu tych lasów, a może i nie, kto to wie. Ale jeżeli chodzi o wierzbę energetyczną, to mamy tutaj biomasę. Więc jak na razie do biomasy nikt się nie czepia. I to jest taki ekologiczny opał. No i tutaj po drugiej stronie właśnie mam taki drugi rozsadniczek mały. Tej wierzby tutaj, tych pieńków trochę jest. Już one oczywiście trochę pozarastały. Ale to nic, ta wierzba sobie tutaj na spokojnie po tym ścięciu wyjdzie. Tu były 2 rzędy i tu są jeszcze kolejne 3. I teraz to jest już odpowiedniej grubości do rozmnożenia tej wierzby, więc będziemy ją cięli. No i teraz jeżeli chodzi o przygotowanie sztorbów do sadzenia, ja to robię sobie w ten sposób, że biorę sekator i tnę to na 30 cm odcinki. 20 cm w zupełności wystarczą, ale ja to tnę na 30 cm z tego względu, że zauważyłem, że one lepiej się przyjmują. A druga sprawa, że jeżeli sadzę to w nieużytki, nie w pole, które zostało wcześniej przygotowane, tylko normalnie, dosłownie w torfowniki, w bagna i tego typu rzeczy, to jeżeli on jest dłuższy, to po prostu wkładam go 10 cm w ziemię, a reszta mi wystaje ponad grunt i on ma łatwiej się po prostu przez wszelkie zielsko czy inne trawy, po prostu łatwiej się jest jej przebić. Jak już natniemy takie sztorby, to wkładamy je do zbiorniczka z wodą. Układam sobie, jak widzicie, w takie kasty i około 10 cm zalewam tutaj, jak widzicie, wody. I teraz, kiedy tą wierzbę możemy wysadzić? Aż jak ona puści korzenie? Można, ale można troszkę wcześniej. Ja czekam do momentu, aż ona zacznie dosłownie tutaj pękać. Ta kora po prostu pod wpływem wychodzących korzeni ze środka tutaj pęka. I ja w tym momencie już ją sadzę. Dlatego, że jeżeli to puści korzenie, to te korzenie później przy wciskaniu i tak po prostu obłamiemy. I ta wierzba będzie miała tylko trudniej i gorzej się będzie nam przyjmować. Więc ja muszę tutaj jeszcze naciąć całą kastę. Jeszcze jedną. No oczywiście przy tym cięciu na sztorby, że tak powiem, mamy tutaj taki odpad. To już po prostu jest za grube, żeby to obciąć sekatorem. Więc
Ja to już po prostu przeznaczam sobie na opał, czyli wrzucam to sobie do rębaka nożowego i jak widzicie, tnie mi to ładnie na takie odcineczki różnych długości. Niektóre są na przykład dłuższe, niektóre krótsze. I taki woreczek kładę sobie pod plandekę i on normalnie w ciągu jednego lata wysycha dosłownie na wiór i pięknie się to w piecyku spala. I jak natniecie sobie całą kastę, czy tam wiaderko, czy w co tam będziecie, że tak powiem, tą wierzbę wkładali, to górę, jak widzicie, zasmarowujemy taką zwykłą maścią ogrodniczą. Po pierwsze po to, żeby widzieć, gdzie jest góra, bo jeżeli posadzicie tą wierzbę do góry nogami, to ona też się przyjmie, ale będzie miała problemy. I teraz, jak widzicie, ja już poczekałem kilka sobie dni, mniej więcej 3-4 dni, tydzień czasami, w zależności gdzie to stoi, jakiej temperaturze i tak dalej. I widzicie, tu już się pojawia taki guzek. Gdzie jest taki guzeczek jeden? Tutaj jest, jak widzicie, drugi już. O, tu są kolejne dwa, tu jest kolejny. I jeżeli już ta wierzba zacznie Wam puszczać takie guzki, no to już ta wierzba nadaje się w tym momencie już do wysadzenia. Bo właśnie, jak mówiłem wcześniej, jeżeli się spóźnimy z tym i już zaczną nam puszczać korzenie, to korzenie zostaną oberwane i ona będzie miała problem, żeby się znowu, że tak powiem, ukorzeniać. A tak, to już puści korzenie bezpośrednio w glebę i będzie czerpała składniki już z samej ziemi. Więc co? Jedziemy sadzić. Zanim jeszcze pojedziemy sadzić, to tutaj mamy taki właśnie posadzony kawałeczek na takim nieużytku, bo tutaj to jest tak samo jak i w miejscu, w którym będziemy sadzić, takie bagienko, torfowisko. I tutaj mamy taką już dwuletnią wierzbę. Po prostu zostało nam z rozsadnika, no to stwierdziliśmy, że zobaczymy właśnie, jak to się zachowuje na takich torfowiskach, podmokłych bardzo terenach. No i jak widzicie, ta wierzba sobie świetnie daje radę. Może po 2 latach jest taka troszkę licha, można je powiedzieć. I teraz wam wyjaśnię dlaczego. Chodzi o to, że po prostu sobie przychodzą sarenki i ją nam podgryzają. Sarenki bardzo lubią zjadać tą korę, wierzchnią warstwę, podgryzać sobie. Każda praktycznie sadzonka jest tutaj gdzieś tam ogryziona, podgryziona. No i trochę niszczą tutaj tą plantację, ale mimo wszystko ta wierzba sobie daje radę. Niektóra lepiej, niektóra gorzej. Tutaj zobaczcie, taki bardzo ładny już krzaczor, naprawdę gruby, reszta jest trochę cięższa. Ten kawałek ma 2 lata. Tutaj obok mamy taką uprawę wierzby z zeszłego roku. I zobaczcie, że ona nawet w trawie po kolana już zaczyna wyłazić. W pierwszym roku to ta wierzba tak nie za bardzo, że tak powiem, idzie w górę. O, też sarny były. Nie za bardzo ona idzie w górę, ze względu na to, że idzie w układ korzeniowy zawsze, bardziej niż w górę. No, ale jak już się ukorzeni, to wystrzela bardzo ładnie. Tu już jest tej uprawy będzie właśnie 3. rok, no ma pełne 2 lata, można powiedzieć. I tak to właśnie wygląda. Tutaj jest szerszy pas zostawiony, żeby wjeżdżać z mulczerem. A z kolei te są posadzone już za wąsko. Po prostu popełniliśmy błąd właśnie w pierwszej fazie, bo 30 nam się poszerzyła i po prostu nie da się tutaj wjechać z mulczerem niczym, bo tu jest tak miękko i tak mokro, że to widzicie, tutaj aż woda stoi, że po prostu no niczym innym niż 30 się nie da wjechać. No i właśnie popełniliśmy ten błąd, że za wąsko to wysadziliśmy, żeby tutaj na spokojnie właśnie 30 wjeżdżać, bo 60 to byśmy tutaj po prostu utopili. Więc dlatego
tam. Już na tym kawałku teraz właściwym zmieniamy sobie rozstaw na szerszy, żeby było można po prostu bez problemów 30 wjechać i to sobie spokojnie wymulczować aż do samych praktycznie krzaków. Tak to wygląda u nas na chwilę obecną. A teraz jedziemy sadzić na tym nowym kawałku już wierzbę w troszkę większej skali. No i już z takimi gotowymi sztorbami wyruszyliśmy na pole. Jak widzicie, mamy tutaj już posadzone 2 rzędy, trzeci już tam się powoli nam, że tak powiem, sadzi. I teraz w jakich rozstawach to sobie sadzimy? Sadzimy sobie to tak, żeby było wygodnie wjechać tutaj w pierwszej fazie po prostu mulczerem. No jak widzicie, sadzimy to po prostu w stare pastwisko, właściwie nie pastwisko, tylko stały użytek zielony. Odległość pomiędzy sadzonkami to jest 1,5 stopy. Co do rozstawu jeszcze, to z kolei odległość pomiędzy rzędami to jest aż 10 stóp, bo właśnie nasza 30 ma szerokość 8, to żeby tutaj sobie swobodnie mogła wejść, bo to jest tak podmokły teren, jak widzicie, tu nawet ładnie dziki zryły, że niczym innym tu się wjechać by, zobaczcie, nie dało. To jest po prostu ciapa, torfowisko typowe, taki trwały użytek zielony, który się do niczego w sumie już nikomu nie nadaje, więc go po prostu tą wierzbą zagospodarowujemy. No i teraz co do samego sadzenia, to mam taką listwę właśnie na 1,5 stopy. Wystarczy sobie przyłożyć do sznureczka na 1/3 głębokości. Sztorby, tak jak wcześniej mówiłem, mają 30 cm, więc na 10 cm wkładam ją po prostu w głąb. I to wszystko. Jakbyście mieli twardszy teren, no to się przyda albo jakiś pikulec, ale to jest strasznie problematyczne. Najlepiej tu sobie zrobić taki porządny pikulec z płaskownika, po prostu na rurze, żeby nogą jedna osoba na przykład sobie robiła otwór, druga po prostu wkłada sztorbę i problem z głowy. Więc teraz tylko kilkanaście metrów tego rzędu i przesuwamy się o kolejny, aż zajmiemy ten cały teren. I kolejny rządzik mamy posadzony, tam miarowy już odznacza 10 stóp w prawo i kolejny rządzik za chwilę będzie posadzony. No i już obznaczony kolejny rząd, rozpoczynamy sadzenie. Na taki rządzik trzeba poświęcić jakieś 15 do 20 tak naprawdę minut i cały rząd jest posadzony. Każdy z Was pewnie ma taki teren, który nie wie jak zagospodarować. Jest właśnie bardzo ciekawy sposób, zwłaszcza jeżeli macie piec jakiś zgazowujący, to ta wierzba energetyczna idealnie się do tego właśnie nadaje. No i wróciliśmy ponownie na naszą uprawę wierzby, bo była lekka przerwa, tak około 1,5 tygodnia od wysadzenia tutaj tych 2 rządków. No, zabrakło po prostu nam sztorbów i zobaczcie, dosłownie mówię, 1,5 tygodnia i one już się, zobaczcie, przyjęły. Niektóre lepiej, niektóre gorzej, ale też widzicie, już są zalążki, także normalnie każda sztuka dosłownie tutaj się przyjęła. Jedzie 30, ale ostatnio padały deszcze i nie wiem, czy my tutaj wjedziemy, żeby to zmulczować trochę, bo jak widzicie, już trochę ta trawa odrosła. Tutaj w ogóle jeszcze nie było mulczowane, bo tutaj jest zawsze mokro z tej strony najbardziej. Może z 2 przejazdy zrobimy, zobaczymy zaraz, jak ona się będzie tutaj zachowywała, nie? Powiem Wam, jest miękko, 30 się nie zapada, szybciej mulczer się zapada i dopiero zaczyna ryć 30. Niestety ten wał jest cienki, a ten mulczer jednak sporo waży i normalnie zaczyna się tutaj aż w tym błocie zapadać. No ale
lekko się unosi na dociążaniu i idzie. Tak szczerze mówiąc, w ogóle z tym sadzeniem, na przykład w takie tereny, takie mocno naprawdę podmokłe, gdzie ta woda stoi, to nawet nie musicie czekać na ukorzenianie tych sztorbów, ze względu na to, że po prostu jak to będzie stało w wodzie, to równie dobrze tak samo jakby stało w kaście. Więc nie ma konieczności ukorzeniania, ale jeżeli sadzicie to gdzieś tam w takie, że tak powiem, suchsze tereny, no to najlepiej jest je właśnie sobie na spokojnie ukorzenić, żeby one miały po prostu łatwiejszy start i żeby przede wszystkim słońce ich nie przesuszało, bo pamiętajcie, że jednak potrzebują tego zapasu wody w sobie, żeby móc się ukorzenić, a następnie pójść po prostu w liście. Sztorbów Wam nie będę wyciągał, żeby pokazać Wam, jak wyglądał w tej chwili układ korzeniowy, bo po prostu mi szkoda tego. Więc my tutaj się zabieramy za kolejne rzędy. Jeszcze tutaj 4 nam wejdą do końca działki, więc my się zabieramy za sadzenie. 30. Zobaczcie, nawet i po takim bagnie sobie przejeżdża. A my sadzimy dalej. Ostatni rządek. No i ostatni rządek tam jest zasadzony. Trochę krótszy. Sznurek sobie zostaje dla lepszej widoczności jak na razie. A my się zbieramy już powolutku do domu. I to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. I do zobaczenia w kolejnym.